Podłącz komputer do telewizora i joypad dla naprawdę dobrej zabawy. Witam cię serdecznie, drogi graczu Geniusy Mario Forever 2012 stworzy na wszystkich fanów gry Super Mario Bros. Zrezumowanie opłata. Po Polaków Michał Gdaniec. Hej, z tej strony witam was Data 7. New Super Mario Forever 2012 jest to gra stworzona przez Michała Buziola Gdańca, czyli twórcę oryginalnego Mario Forever. Długo się wzbraniałem przed zagraniem w tę grę, ponieważ słyszałem, że ma ona wirus i trochę się bałem, że coś rzeczywiście mi popsuje, to po pierwsze. A po drugie, oprawa graficzna jest dość specyficzna i gra w sumie trochę wyglądała mi jak malware rzeczywiście. Ale kolega mi powiedział, że to jest super gra, że powinien zagrać i nie ma raczej wirusa, więc w porządku. Gramy w takim razie. Tutaj opcje gry. Sterowanie z tego co wiem takie samo jak Mario Forever zwykłym. Klasyczny Mario Forever, no to wiadomo jak to wygląda. Edytor etapów. Dobra, po prostu zaczynamy. No, muzyka z Little Big Planet. Hej Mario, widzisz te zielone rury? Każda z nich to osobny zapis gry. Wybierz jedną z ujść, jeśli klamisz dołu, aby zacząć zabawę. Powodzonka i miłej rozwałki z Mario Forever. Wow, rozwałki. Jakbym grał w jakiegoś Duma. Okej. Mario, czekaj, mam dla ciebie wiadomość. Mamy voice acting, wow. Hej Mario, potrzebujemy twojej pomocy. Proszę, przeczytaj ten list od księżniczki Peach. Proszę Mario, w liście jest wszystko opisane. No tutaj nie czytam, no bo już to sam przeczytał, chociaż nieco inaczej niż jest napisane. Witaj Mario, piszę do ciebie w bardzo ważnej sprawie. Otóż król Bowser zaatakował Królestwa Grzybów. Zorganizował całą armię latających machin i czołgów oblężniczych. Wszystkie Królestwa Grzybów są w niebezpieczeństwie. Proszę pomóż im, zniszcz latające maszyny Bowsera. Jak już się uwiniesz, to zapraszam ciebie do siebie na ciacho z kremem. To porobimy sobie słodkie fotki na Facebooka. Twoja ukochana Peach. Ciacho z kremem. Użyj Słodkie klawiszy fotki na strzałek, Facebooku. aby się przemieszczać, albo użyj joysticka. O Boże. Domyślnie klawisze Nie no, z wspaniały kopii głos to klawisz Iwona, Z, nie wiem. Ale w opcjach możesz sobie dowolnie go ustawić. Aby zacząć zabawę, wejdź do jednej z zielonych rur wciskając klawisz na dół. Dobra, to mi wystarczy, dziełki Peach. Bo też trochę w to grałem, po pierwsze, a po drugie oglądałem jak mój kolega Janek w to gra, więc trochę coś tam wiem. Więc nie musisz mi wszystkiego tłumaczyć swoim aksamitnym głosem, dziełki. Hej Mario, racie, ale przytyłeś. A myślę, że do świata grzybów przedostała się krycanka. Tak czy siak, witam ciebie w nowym świecie Super Mario 3 Mario Forever. To jest twoja pierwsza kraina, z którą przyjdzie ci się zmierzyć. Udaj się koniecznie do Pałacu Królewskiego. Król Grzybisław powie ci, co musisz zrobić. Powodzonka, okrąglutki. Sam nie wyglądasz tak. O, zniknął. Mario go pewnie zabił za te słowa. Domek Mario 1-0. Hej Mario, wróciłeś do domku? Spokojnie, możesz iść pomóc uratować królestwa księżniczki Peach. Ja z przyjemnością zaopiekuję się twoim domem i ogrodem. Moi pomocnicy pomogą w tym. Powodzenia Mario. Spoko, dziełki. Wow, mamy limit czasu w domu Mario. Tak sobie Mario spokojnie siedzi na fotelu i nagle umiera na zawał, bo mu się skończył czas. W sumie wszyscy mamy jakiś limit czasu, nie? Wow, głęboka ta gra. Jezu, tylu tych pomocników potrzebujesz do małego drewnianego domku? Jesteś szalony. Zakładam, że stąd wychodzimy. Okej, 1-1. Witaj w świecie grzybów. A możemy w sumie jeszcze manipulować mapą, jak widać. Jak w Super Mario World, z tego co pamiętam. Mamy mapę i przedmioty. No oczywiście nie ma za bardzo co z tym zrobić na razie. Jak widać, gra wygląda podobnie do New Super Mario Bros. Nie grałem co prawda New Super Mario Bros, ale mamy taką grafikę 3D, ale rozgrywkę 2D. Tak jak Mario Forever było Super Mario Bros. 1 na sterydach, tak to jest, zakładam, New Super Mario Bros. Na sterydach. No.
I to jest właśnie problem, że dużo jest rzeczy na ekranie, typu te chmurki też są. Ciężko jest czasami coś zobaczyć. Musimy naprawdę się przyglądać. No i mamy Raccoon Mario. Niestety chyba się nie da latać jak w Super Mario Bros. 3, ale możemy powoli opadać i bić ogonem. To jest w sumie bardzo mocne, jak widać. O, te gwiazdki to bodajże nasza waluta. I tutaj tło Super Mario Worlda. Dobra, zostawię na razie chyba listek. To znaczy nie jest bezpośrednio tło z Super Mario Worlda, ale możemy zauważyć na przykład ten checkpoint Super Mario Worlda czy pnącza. Jak miło. Te gwiazdki bodajże możemy używać, żeby kupić pewne rzeczy w sklepie. To nie są na zasadzie gwiazdki, że Starman. No i mamy wall jumpy. Bardzo przyjemna rzecz, muszę przyznać. Trzeba się przyzwyczaić do tego, ale jak już wiemy, jak używać, to w porządku. No i mamy portal, a tak naprawdę to zbieranie właśnie czerwonych monet, żeby zgarnąć one-upa. Ta animacja Mario wchodzenia po knoczach jest boska. Ani słowa. No on się wspina tak po tych pnączach, jakby nie patrzeć. No i dobra, pierwszy poziom za nami. A będzie ich trochę, jak pamiętam. Podziemia Grzybolonga. Też te nazwy są specyficzne. Kto to jest Grzybolong? O, no jesteśmy w tych podziemiach. Muszę przyznać, dość ładnie tutaj. O, te bloki w tle wyglądają, jakby się dało po nich wspinać, te niebieskie, ale nie. O, udało się trochę zabić tutaj oponentów, okej. O, ogonem się nie da w ogóle wybić bloków, dziwne. No. I co 8 wrogów zabitych Starmanem, mamy też one-upa. Nintendo bardzo lubi 8 z jakiegoś powodu. 8 monet one-up, 8 wrogów zabitych one-up, 8 światów. O, tu się nie da wejść, okej. Checkpoint. Bardzo miło też, oczywiście mamy checkpointy. I Monty Mole. Swoją drogą właśnie coś, co mówiłem o tej grafice. No te Monty Mole kompletnie nie pasują. Wyglądają nagle, jakby były 2D, mimo że gra jest niby taka 3D. Majo, witam ciebie w podziemiach. Pamiętaj, że czasami w etapach możesz znaleźć ukryte wejścia do rur. Mogą one być praktycznie w każdej rurze. Najlepszym sposobem jest wcisnąć klawisz w dołu na rurach na dole, a jak rura jest u góry, to podczas skoku przytrzymać klawisz do góry, a na rury boczne trzymać klawisz lewo lub prawo. Pamiętaj, w tajnych przejściach znajdziesz często dużo pomocnych bonusów. Powodzonka! A jeszcze jedno, nie wiem jak włączyć te czerwone bloczki, które zaraz zobaczysz, ale zapewne znajdziesz sposób, żeby je uruchomić. Dziełki. I swoją drogą mamy nowy power-up, tak jak w Mario Forever mieliśmy Louie i Beetroot, tak tutaj mamy, widzę, warzywa, którymi rzucamy. Przypomina trochę Hammersuit, ale te warzywa jeszcze się odbijają. Fajna sprawa. O, tutaj tajne przejście. Odkryłeś sekret na mapie, jej. Od razu możemy przełącznik włączyć. Czemu Mario wącha krocze przy kucaniu? Nie wiem, naprawdę nie wiem. O, jest one-up, super. No chyba lepiej byłoby tu nie spać, co? Zakładam, że to koniec trasy i wchodzimy do rury. Jak są takie ważne rury, które nas prowadzą do innej sekcji, to widzę, że dostajemy podpowiedź w postaci szczałki. I Mario sobie po prostu zniszczył domek.
Tak, wiem, że to była baza Bowsera. Wow. Tajne przejście. Super. Ale trochę zajmie chyba, zanim tam dojdziemy. Maja, no, pomogę ci. Spotkajmy się w wielkim domie grzybowym, a pozwolę ci wybrać fajne power-upy, które pomogą ci w dalszej grze. Nie będą to loty dla krycanek, żebyś przytył, ale za to fajne bonusy, które pomogą ci w przygodzie. Zapraszam. Dzięki, ale możecie przestać mnie obrażać? Grzybobranie na baranie. Swoją drogą mamy tutaj na mapie grzyba z Maple Story. Z jakiegoś powodu. No jest słodki, a nie słowa. O, mamy noteblocki. Z fajnym efektem swoją drogą. Dobra, chyba nie musimy rozmawiać z każdym napotkanym Toadem, bo to po prostu tłumaczył jakieś rzeczy, które raczej wiemy mniej więcej. O, możemy się tak bawić tymi gumbami, fajna sprawa. Ciemno tutaj. Przynajmniej monety nam trochę oświetlają. Pusa jest bardzo hojny, jeśli chodzi o monety. Nie żebym narzekał, oczywiście, wprost przeciwnie. No. Spajni. Już myślałem, że spadniemy, że nagle ta platforma zniknie, ale na szczęście nie. Ła, tam platforma strasznie chaotycznie się porusza. A, to są pojedyncze monetki, to tak w sumie... Tych monet mamy tyle w tej grze, że tak zbieranie tych uciekających monet trochę dziwne jest. Bo nie daje nam to aż tyle, ale dobra. O Jezu! Przeskoczyliśmy ponad to. Nie ma błędów z Super Mario Bros. 1, że możemy biegać w nieskończoność, nie? Szkoda. No teraz po prostu zdobyliśmy zwyczajnie metę i Mario nie zniszczył tego domku. Dom grzybowy. Hejka, Majo, witam ciebie w moich domku. Proszę, możesz wybrać jedną ze skrzyń, w której znajduje się dla ciebie bonus. Aby otworzyć skrzynię, wciśnij klawisz góra lub przyciśnik kierunek do góry na klawiaturze lub joypadzie. Czyli to samo? Nie wiem, to brzmi. A właśnie nie tylko możemy klawisz góra, bo teraz kliknąłem klawisz strzału i też otworzyłem skrzynię. Nie wiem. O! I mamy losowe walki na mapie, tak jak w Super Mario Bros. 3. Z tego co wiedziałem, jak kolega grał, nie musimy zabijać wrogów. Możemy po prostu pozbierać te żetony Toadów. Czyli w sumie też zabijemy wrogów ostatecznie. No i mamy power up. No i tak jak w Super Mario Bros. 3 mamy przedmioty jakieś w skrzynce, które możemy używać. No oczywiście na razie nie chcemy tego robić, no bo mamy przecież wszystko co nam trzeba. Majo, musisz uzyskać magiczny klucz do otwarcia bramy. Niestety niecny bum bum sługa Bowsera zabrał mi go. Proszę, odszukaj go, a otworzę ci bramę. Okej. Z tego co pamiętam, ta forteca jest super długa. O, jeszcze trochę monet pozbierajmy. Dobra, spoko. Uwielbiam tę muzykę. Hot Steam. No na szczęście ta lawa, co spada, nas nie zabija, zakładam, ale pewnie jak spadniemy do tej lawy, to już owszem. O, możemy zabić Dry Bonesy może tym? A, może byśmy mogli, ale w złą stronę rzuciłem z kulką. Dobra, jako że nie ma tutaj chyba item storage jak w Super Mario World, to zostawiam tego Fireflowera na później. Wow, Bowser sporo swoich obrazów powiesił. A, to się jakoś da podnosić. Myślałem na początku, że to spin jumpa się używa, ale nie ma spin jumpa w tej grze chyba. Okej. Mam jeszcze posągi Bowsera.
Uwaga na firebally. O Jezu. No, tam chyba przejścia nie ma dalej, co? Jest checkpoint, super. Te wszystkie zwłoki Dry Bonesów. Oj, oberwałem. Chyba nie chodziło o to, żeby przebiec na pałę. Przynajmniej nie przy tym dużym pompie. Okay. Ja, hu, ja. No tak, ty. Dobra. O, dziękuję. Jeszcze Fireflowera nie używaliśmy. Bardzo ładnie te kule ognia wyglądają. Ogólnie możemy chyba spamować strasznie pociskami. No, dużo jest tych pocisków, ani słowa. Tam jakieś drzwi są, ale nie wiem. Może są tylko dla ozdoby. Szkoda, że Mario nie może złapać się tych łańcuchów i przemieszczać się po nich. No tam na dole ogólnie są jakieś platformy. O, na pewno mam skoczyć tam. Ja no wolę nie ryzykować. O, wyszliśmy na zewnątrz. Jedna rzecz, za dużo jest chmur w tej grze, za dużo mgły, jakby to był jakiś Silent Hill. Ciężko czasami zobaczyć tych wrogów. Dziękuję za kolejne życie, co? Checkpoint. Nie no, chyba na bossa lepszy będzie Fireflowers. No, robi mu coś, okej. O Jezu. W ogóle ten bum bum wygląda strasznie jak kolce daje, nie wiem czemu, ale tak... Po prostu dziwnie wyglądało. Okej, ma jeszcze jedno zdrowie. Chwila, bo wiemy, że zmieni się w kolce, o. Teraz zapraszam. No i super. Klucz jak w Super Mario 64. Szkoda, że Mario nie pokazuje znaków Victoria po zdobyciu kluczek Mario 64, ale dobra. W ogóle Mario tak wygląda, nie wiem, szczególnie po zabiciu takiego bum buma stoi tak po prostu. Takie kto następny. Okej, wesołe pagórki wzgórzowe. Uwielbiam te nazwy. O! Możemy rzucać też warzywami jak Super Mario Bros. 2 USA. I zabić w ten sposób roślinkę na przykład. Robi się jakiś power up, co? No trzeba mieć na uwadze, że gumby nie odbijają się od siebie. Więc trzeba uważać, żeby nie wbiec takiego gumbę. Myślę, że się odbije za chwilę od innego. No co mi się podoba w tej grze, że w odróżnieniu od takiego Mario Forever, to nasza wysokość skoku zdaje się być zależna tylko od tego, jak się rozbiegniemy. Jak przytrzymamy klawisz skoku, a nie na zasadzie jak w Mario Forever, że Mario losowo skacze czasami. Ciężko jest stwierdzić, czy podskoczymy wysoko, czy nisko. I tu wolałem po prostu zejść. O, kolejny wróg, tak jak Monty Mole, co trochę nie pasuje do gry.
Bo Rexy są też takie 2D. Jednak uważam, że gra jest... O Jezu. Z taką grafiką 3D, no to... Przeciwnicy powinni być mniej więcej 3D wszyscy, a nie nagle losowo są 2D. Dlatego te Montimole są straszne. Wyskakują z tymi szponami na nas. W takim Super Mario World przynajmniej mają taką uroczą minkę, jak biegają, a tutaj to... Zabijemy cię. O! Znowu mamy pierścień. Ale swoją drogą kończy mi się czas. Oj, tu no. Nie udało się, ale teraz szybko do mety. O Jezu. A, myślę, że się odbijemy od tej chmurki. W sensie, no, te chmurki wyglądają inaczej niż tamte chmury, więc myślałem, że po nich można chodzić, ale wygląda na to, że nie. Dobra. Chwila, to był etap 6, tak? Chciałbym tak po kolei to zrobić. To jest 7. Skaczo świat, hop hop. O Boże. No, dziękuję za trochę wody dla ochłody. No, gwiazdka. Miło, ale chciałbym jakiś power up może. O, dziękuję. Nic tu nie ma? Niczego tu nie znajdę? Nie ma czego plądrować, co? Point? No jest dużo checkpointów w etapach ogólnie. Nie no, to chyba możemy bezpiecznie pójść. O, mamy nipple planty, które lubię nazywać nipple plantami. No, podoba mi się, że możemy tymi gumbami rzucać. Jak galumbami z Super Mario Worlda. O, Switch. Najpierw pozbierajmy zwykłe monety może. Okej. Gdzieś tu był Piranha Plant. Jest. O. Okej. Miło. A, dobra. O, wyjątkowo nie ma tutaj żadnej przepaści za metą. Wesołe szczelanie na śniadanie. Wow. Cześć. Witam ciebie w bonusowym świecie. Wow, to jest inny świat zupełnie? Poznaj nową zabawkę, jaką jest grzybowe działo. Dzięki niemu możesz wystrzelić się w przestworza. Skocz na działo, wciśnij klawisz kierunku w dół i wyceluj się w którym chcesz kierunku, używając klawiszy kierunku lewo lub prawo. Aby się wystrzelić, wciśnij klawisz strzału. Spróbuj trafić balony, żeby zdobyć życie. Okej. Dzięki. Dobra, czyli trzeba jak najwięcej tego zrobić. Aha, zakładam, że to jak lecisz zdobywasz te one-upy, jak już spadasz nie zdobywasz, okej. No oczywiście można się spodziewać, że nie możemy... Tak, nie możemy już wracać do tego. Swoją drogą chciałbym wrócić może tutaj jeszcze i spróbować zdobyć te czerwone monety, to zaraz wracam. Dobra. O Boże. Jezu, to jest super trudne.
wszystko z powodu tej jednej monety tutaj. Chyba tak trzeba zbiec, po prostu zwracam. Dobra, jestem. O, coś takiego. O, super. To nie jest takie złe, trzeba po prostu tamtą monetę po lewej zdobyć. Na zasadzie, że zbiegamy z górki. Wtedy ją złapiemy. Jak próbujemy skoczyć z dołu, to jest dużo gorzej. Dobra. No to w takim razie co? Tamto to był 8 poziom. I tutaj bodajże jest 9 na lewo teraz? Tak. No proszę, Maja, udało ci się dostać na moją ukrytą wyspę. Właź szybko do mojego Muchoro doma. Ma dla ciebie pełno prezentów. Albo jeden, ale sam sobie go możesz wybrać. Ukryty dom pana Grzesia. Toad o imieniu Grześ, okej. No nie jest chyba taki ukryty, bo tu widzę masę Toadów. Okej. No to bierzemy, co tam dają, nie? Zegar. Zegar mi światła Toadowy. Czy to ma być, że dostajemy więcej czasu w poziomie? Nie wiem. Nie jak ty, Maja, to ja tutaj zostaję. Boję się domu duchów. Idź sobie sam tam na własną odpowiedzialność. Nara, ja stąd zmykam. Tuż! Dom Toada. No i jak widać, ta gra liczy ode mnie sobie te wszystkie domy Toadów jako poziomy. No w takim nasza Super Mario Bros. 3, no to te domy Toadów to były jako odrębne, a etapy numerowane to były te zwykłe poziomy. No ale cóż, jak liczy, to liczy. Dom duchów z duchami, serio? Wygląda sobie trochę jak szopa z zewnątrz. O, to tło skądś kojarzę. Wygląda jak jakiś Pokémon. Ten stworek w tle. Podoba mi się, że mamy te fałszywe bloki. Natomiast tamte gumby na początku tak trochę, nie wiem, losowo to wygląda w domu duchów. Możemy wejść? Nie. O, mamy duchy w końcu. Jakby był dom duchów bez duchów, to byłoby smutno. Chyba prawe drzwi były właściwe, nie pamiętam. No tak, lewe nas wywalały po prostu na początek tej sekcji, a ta sekcja i tak trwa 10 sekund, co za różnica. Dobra, wiemy już, że raczej nie przebiegniemy. Zanim spadnie na nas, to musimy go wywabić. Okay. A, chwila tutaj. Tu jest podpucha! Nie możemy włączyć przełącznika, bo nie przejdziemy. O! Teraz możemy. No, chyba je tylko łaskoczemy, co? Jest tu coś na górze? Chyba nie. Nie, chyba nie przeskoczymy nad tym fontem. Ciekawe, czy też się cieszył, jak nas trafił, jak Mario Forever. Nie, no dobra, chciałem zrobić place'a, żeby przeskoczyć, ale chyba się nie uda. No, miło, już jesteśmy na zewnątrz. O Jezu. No, miło, udało się. Nie wiem jak później, ale na razie ten dom duchów był taki w sumie raczej platformowy, nie jakieś zagadki super trudne. W sumie dla mnie bomba. Czyli te gumby same chodzą po mapie, tak? Mogą na nas wpaść, ale nie muszą. No w końcu. No jak oczywiście chcemy, możemy zrobić eksterminację gumb. Czy możemy zabić... Aha, możemy też zabić wszystkich wrogów, wtedy gra przejdzie, a możemy pozbierać żetony. Fajna sprawa, muszę przyznać. Możemy być pacyfistami, możemy wszystkich pozabijać, co tam chcemy. Tutaj więcej tych grzybków z Maple Story. 12 poziom. Śmiechowa gadka. Chatka grzybola. O.
Oczywiście taki mały problem z wall jumpem, że jak chcesz... O, tutaj potrzebuję 40 gwiazdek, mam 21. Że czasami chcesz skoczyć na taki pojedynczy blok, ale Mario w tym momencie odbija się od tego, bo wall jump. Nie zdarza się to często, ale no, czasami istnieje. Okej, Fireflower. Już chciałem zobaczyć, czy mogę wziąć jeszcze inne te bonusy. Oczywiście wracać tam nie możemy, no. Wiadomo. Do zwykłych etapów możemy wracać, jeżeli chcemy, co też właśnie uczyniłem niedawno, ale... Jak widać, no... Do takiego poziomu wrócić nie możemy, bo byśmy sobie mogli po prostu wracać i nabijać power-upy. Skakanie i nóg plątanie. Z drugiej strony w Super Mario World mogliśmy wrócić do Top Secret Area, ile tylko chcieliśmy. I sobie zbierać tam power-upy. Ale mówię, jak chcemy, żeby gra była trochę trudniejsza, to pewnie nie dajemy, że możemy sobie nabijać te power-upy w nieskończoność. A skoro możemy wracać do etapu, możemy wrócić tak na przykład do etapu w pierwszym świecie. Jakiegoś prostego i tam sobie zdobyć nasza Fireflowera. Nie ma problemu. O, wezmę to. Muzyka z Super Meat Boya chyba? Kojarzę też na pewno często w Mario Forever jest dawana. Taka uniwersalna, pasuje chyba do wszystkiego, bym powiedział. Okej. Nie wiem, co tam jest pode mną. Jest jakaś opcja rozglądania się w tej grze? Też nie wiem za bardzo, czy jest opcja pauzowania tej gry. Jak klikniesz escape, to gra po prostu się zamyka. Ani B, ani kukury, gra po prostu się zamyka. Nie można zapauzować klikając P. Ja na przykład w wielu innych grach Mario Forever. I tu generalnie mamy bloki na boku. To mogłoby się zdawać, że coś tam jest, ale pamiętam, że nam poszedłem kiedyś za Kun Mario i przeskoczyłem na tą metą. I tam nie było nic po prostu za tymi blokami, była po prostu przepaść. Próbowałem nawet przeskoczyć tam, zobaczyć, by może coś tam znajdę, ale nie. Tam po prostu jest przepaść. Chyba, że jest coś jeszcze tam ukryte, nie wiem. Albo po prostu Buziol dał tam parę bloków, nie patrząc, czy to ma jakiś sens, czy nie. Bąbelkowo, zabawowo. No, duże te bąbelki. Chyba jeszcze nie jesteśmy za dusi na zabawę bąbelkami, co? O, swoją drogą. Gwiazdki. Chwila. O. Patrzę, czy nie ma na przykład ogona, czyli Raccoon Mario. Chyba byłby bardziej użyteczny tutaj. Nie do końca rozumiem mechaniki wyskakiwania z tych bąbelków. Czasami wyskakujemy wysoko, czasami nisko. Chyba to zależy od tego, jak się rozbiegniemy, nie jestem pewien. No czegoś na pewno zależy, ale nie no czego. Czasami Mario wyskakuje wysoko, a czasami tak ledwo, ledwo. Okej, tam jest ziemia normalnie, okej. O. O, i mamy już Bill Blastery w pierwszym świecie, wow. Niezwykle trudna gra w takim razie. Checkpoint. Jezu, nie zauważyłem tego bloku i tej rury. Wow, nie mogę zdobyć Fireflowera. O. Okej. Chyba lepiej byłoby jak najdalej skoczyć. Tu mogę wylądować, zakładam. A, tu są normalnie bloki, okej. Chyba spadamy stąd, co? Ała. Chwila, bo bile mnie ścigają. I
też już mamy bile, które nas gonią w pierwszym świecie, wow. Na ogół to się daje je najpierw te zwykłe bile i tam parę światów później się wprowadza jakieś nowe rodzaje. Z kolei twórca się nie patyczkował. W jednym etapie od razu zwykłe bullet bile i jakieś specjalne. Dobra, widzę, że nie ma sensu biegać z tym bilem na ogonie, więc się go pozbądźmy. Jest tu coś? No, trochę monet. Dobra, szkoda byłoby wpaść na te kupy pod sam koniec. Ha ha ha. Okej. Mlaskające zjadaczory. Tak, chain chompy. Być może kiedyś, jeżeli Nintendo przypomni sobie o istnieniu polskiego rynku, nie daj Boże zrobić spolszczenia do Gears Mario, to mogą przetłumaczyć właśnie chain chompy jako mlaskające zjadaczory. No w sumie mnie zawsze zastanawiało, jakby wyglądały nazwy przeciwników Mario, jakby było jakieś oficjalne tłumaczenie. Czy by zostawili te nazwy, czy może jednak próbowaliby jakoś przetłumaczyć? Kto wie. No jak na razie mamy w sumie taki zwykły poziom. Ale bez obaw będą jeszcze te mlaskające zjadaczory. Swoją drogą to wygląda jak kolce. Możemy pomyśleć, że nas zabija, ale na szczęście nie. Dobra, pójdziemy tędy. Okej. Kamera tak czasami przeskakuje losowo. Trzeba na to uważać. O, Hamy było, wow! Ale widzę, że są znerfione. W Mario Forever oryginalnym Hammer Bros są strasznie mocne, ponieważ częstotliwość rzucania młotkami jest u nich losowa i czasami mogą rzucać młotkami od razu praktycznie znikąd, zanim coś możemy zrobić, a czasami będą godziny się na nas patrzeć i nimi nie rzucą. No, są strasznie nieprzewidywalne. Tu z kolei widzę, że są powolne strasznie. Dobra, przejdźmy tędy w takim razie. Mamy już trochę tych gwiazdek. 66. Tylko niestety, skoro nie możemy wracać do tych ukończonych domków Toadu, no to tam już nie użyjemy tych gwiazdek. No ale będzie możliwość na pewno w późniejszych światach. I tutaj chyba za chwilę będą te zjadaczory, co? O, widzimy je w tle. Musimy obserwować, gdzie spadną. I generalnie z tego, co wiem, zabiją nas natychmiast, gdy się z nami zetkną. Nie ma tutaj żadnej łaski. Okej. Generalnie z tego, co wiem, zostawią mniej więcej jakieś miejsce do przeskoczenia. Więc chyba lepiej się nie śpieszyć, pozwolić im spaść. Gdyby nas tylko raniły przy dotknięciu, to jeszcze pół biedy, ale jako, że nas zabiją natychmiast przy dotknięciu, to już trochę gorzej się robi, bym powiedział. No jakby nas zaniły przy dotknięciu, to trudno, zaniły nas, no i po prostu w tym momencie... O Jezu. I w tym momencie po prostu... Musimy odbić się szybko od ścian, które zostawiły, żeby się nie zabić, na przykład tutaj, ale tak jak nas zabiło od razu, no to w tym momencie to obojętne. Okej. No tak jak w oryginale Mario Forever, jeżeli przytrzymamy klawisz skoku, zanim wylądujemy na podłogę, Mario od razu skoczy. Gdy tylko wyląduje. Bardzo pomocne. Okej, uciekamy stąd.
Ten jeden change pod koniec to taki mylący trochę dla nas. Bo wszystkie inne skakały na bok, na prawo. Ten z kolei skacze na dół idealnie od razu. Czyli może nas to zmylić, możemy umrzeć, myślą, że on poleci na prawo. Co prawda widać jak leci tak w tle na środku idealnie, ale wciąż. Jak się nie zorientujemy, to może być gorzej. No i dobrze. Oczywiście flaga też Paper Mario, taka losowa. Okej. No to w tym momencie chyba może by tylko się udać do Pałacu Mohomorolandii. Tutaj jeszcze nie ma limitu czasowego. Majo, muszę ciebie prosić o pomoc. Wielki latający statek powietrzny Bowsera zaatakował nasze królestwo na czele z Bum Bumem. Pokonaj jego i jego statek, aby nas wyzwolić. No nie wydaje ci się specjalnie tym zmartwieni. Wszyscy tak uśmieszkami. Ten do mnie macha. Pamiętam Super Mario Bros. 3 to tak byli tym przejęci. Król został zmieniony w jakąś istotę inną. I Toad jakiś panikował, że o Jezu Chryste, proszę pomóż nam. A tutaj tak na zasadzie. A, spoko. Zaraz wracam. Dobra, jestem, przepraszam, musiałem sobie alarm wyłączyć w zegarku. Dobra, czy inaczej. Mamy shipy. To tak jak w Super Mario Bros. 3. Oj, tu chyba nawet nie za bardzo wiem jak to zdobyć, stąd. Tak jak w Super Mario Bros. 3. Najpierw mamy w świecie jakiś zwykły zamek, a pod koniec świata mamy airshipy. O. Tu się możemy wspinać. No ta animacja jest naprawdę dziwna, ale skoro działa. Mario się wydaje przede wszystkim 2 razy grubszy w momencie, gdy się wspina po tym. Nie wiem dlaczego, ale tak wygląda po prostu. Mogę tu zejść? Mogę. W sensie po coś te monety tu są, zakładam. Okej. W sumie plus jest taki, że te etapy też się fajnie przebiega, o. Teraz jestem bardziej ostrożny, ale w sumie można tutaj przebiec sobie w fajny sposób to wszystko. Co dalej? Nie wiem. Okej. Te drzwi tak trochę jakby tutaj zwisały z tej krawędzi, ale spoko. Siema. Nie wydaje wam się trochę dziwne, że zamek w połowie świata, nawet trochę wcześniej niż w połowie, był dużo dłuższy i trudniejszy niż airshipy? Niby zwieńczenie tego świata? No walka z Bum Bumem taka sama w sumie, jak tak patrzę. Też ma 3 HP. Chyba później będzie miał więcej zdrowia. Gratulacje! Pokonałeś mapę! Miło. Nie trafiamy na pustynię, zakładam. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy wrócić na poprzednią mapę. Klikamy w tym momencie 2 i Enter. No i możemy tu jak widać wrócić. To jest w sumie bardzo przyjemne. Taki Super Mario Bros. 3 razy już przeszedłeś świat, no to praktycznie nie mogłeś do niego wrócić. Chyba, że używając gwizdka. No tak czy inaczej. Dobrze. To byłby w takim razie na tyle, jeśli chodzi o świat pierwszy. Trzeba przyznać, był dość długi. Szczególnie jak porównamy do świata pierwszego w oryginalnym Mario Forever 4 poziomy. To dosłownie na kilka minut to było tam. A tutaj to jednak kilkadziesiąt minut. Dobra. Dziękuję za oglądanie. To byłoby na tyle. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta Zadosa, Domagała, Dejpy, Wysiadwanu, Wi-Fi, Perso, Vito, Play Games, Mario The Hedgehog, PKKPS, Nelson EX, Swifczak, Beznacy, Żuboty, Pomidor, Kes Game.pl, Piotr Haduch, YouTube, Nikola, XKM, X, Kanatyczny Nadzisa, Kuprzy, Maker 12, Kask 11, Batek Adem, X Blacki, Bacze Fire, Play Yoshi 14, Awesia 6, Szymecze, PK, Mikołaj Games, Dan Nobles, Zapenio,
Tomek 8 czy 9, 8 czy 9, Bandax, Janek 06, Filibusta, Muś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Kaptu, Arazniś, Masa, Kat Kolyfy, Majo, Hajsia, Fox, Zosia, Zetmik, 11, Tasik, Strołokie, 678, Filipolska, Iwsie, Banes, Merker, BWM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!